Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznej azjatyckiej sałatki z chrupiącym ryżem podpiekanym w piekarniku. Wszystkie składniki oczywiście jak zwykle będziecie mieli wypisane w opisie filmu, więc już nie ma sensu przedłużać. Zapraszam do wspólnego gotowania. Ja postanowiłam do sałatki dodać pieczonego w airfryerze indyka, to znaczy to jest sznycel z indyka 400 gramów pokrojony w takie mniejsze części i oczywiście zanim tego indyka będę w airfryerze opiekać, musimy go doprawić odpowiednio i mam tutaj przygotowany już starty imbir i czosnek. Imbiru mam tutaj 3 cm i jeden duży ząbek czosnku. Dodamy troszkę oliwy z oliwek. Wiem, że to jest azjatycki przepis, a dodaję oliwę z oliwek, ale kochani, dodaję, bo mogę. I sos sojowy. Ja mam taki sos sojowy z kombu. Dodam 2 łyżki. Przyprawimy też japońskim zielonym pieprzem sansio, ale to jest akurat opcjonalne. Jeżeli nie będziecie mieli tego pieprzu, to na przykład możecie też dodać troszkę pieprzu syczuańskiego. Dodamy troszeczkę mirinu. Tak około 1 łyżki. Ja oczywiście jak zwykle przyprawiam na oko i zawsze się sprawdza. I kochani, tak mniej więcej około 2 łyżek oleju sezamowego. Dosyć dokładnie trzeba wymieszać. I teraz odłożę tak mniej więcej na 20 minut do lodówki, niech się te wszystkie tutaj składniki ze sobą przegryzają. I bardzo ważnym dodatkiem w tej sałatce będzie ryż. Ryż mam już ugotowany i przestudzony. To jest mieszanka ryżu brązowego i ryżu białego. Mam tutaj ryż w gramaturze 200 gramów, to znaczy 200 gramów takiego suchego ryżu przed ugotowaniem. Wystudziłam go porządnie i zanim go przełożę na brytwankę wyłożoną papierem do pieczenia, no to musimy go troszkę przyprawić. I dzisiaj dodam troszkę pasty gochujang, ale nie za dużo, żeby nie zdominowała smaku. To jest 2 łyżka taka sama, żebyście nie myśleli, że ja tutaj teraz mieszam tą samą łyżką, którą mieszałam surowego indyka. I doprawiamy olejem sezamowym. Dosyć sporo. Myślę, że ze spokojem tutaj 4 łyżki dodałam. I kilka kropli sosu sojowego. I teraz musimy się troszeczkę pobawić, żeby to ze sobą wymieszać. Trochę mi to zajmie. Teraz do Was wrócę, jak już będzie tak zwana brudna robota wykonana. Brudna robota skończona. Brudna, bo sobie ubrudziłam łapkę przy niej, bo mieszałam dłonią, ale nie chciałam Wam takich tutaj widoków pokazywać. Zresztą trudno mi potem brudną ręką tutaj majstrować przy kamerze, więc... Ale chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, jak się miesza. Teraz musimy rozprowadzić ryż. Już rozgrzewam piekarnik do temperatury 190 stopni. Będę piekła z termoobiegiem przez minimum 20 minut. Oczywiście, kochani, nie jest tajemnicą, że każdy piekarnik ma inną moc. Najlepiej sprawdzać, tak zwanie doglądać, czy tam jakiejś nie ma katastrofy, czy się coś nie pali. Chodzi nam o to, żeby ryż po prostu był chrupiący, nie spalony, tylko po prostu super uprażony. Także chyba się udało, mniej więcej jest równo, więc do piekarnika. Ryż w piekarniku, więc teraz zajmiemy się, to znaczy moje ukochane urządzenie się tym zajmie. Airfryer, słuchajcie, jak ja mogłam tyle lat żyć bez tego urządzenia, to ja nie wiem. Nie wiem, jak to się udało. Na szczęście naprawiłam ten błąd i
Naprawdę bardzo często korzystamy z airfryera. Jeżeli ktoś się waha, to naprawdę kupcie, bo to jest złoto. Jak go zajadę, że tak powiem, to kupię kolejny, bo sobie nie wyobrażam życia już teraz bez airfryera. I przykładamy mięso. Ja korzystam z airfryera Xiaomi. Nie jest to reklama, niestety. Teraz sobie ustawimy temperaturę 190 stopni i na razie czas 10 minut. I zobaczymy, co życie przyniesie. Kochani, indyk będzie jeszcze potrzebował 5 minut, taki jest update, więc zamiast 10 będzie 15. Sytuacja jest dynamiczna i zrobimy sobie w tym czasie pozostałym taki sosik, którym doprawimy później sałatkę. Tutaj wlewam wyciśnięty świeżo sok z jednej wymasowanej porządnie limonki. Pachnie limonka obłędnie po prostu. Uwielbiam. Troszkę oleju sezamowego, kochani. Tu mam taki sos laju. To jest olej sezamowy z chili. No tak damy. Powiedzmy, że odzywa się mój pomocnik, że trzeba potrząsnąć jedzeniem. To będziemy trząść. Dobra. Idziemy dalej. Sosu sojowego dodamy tak z 1,5 łyżki i mirin bezalkoholowy też 1,5 łyżki. Możecie sobie też dodać, kochani moi, na przykład ocet ryżowy, ale ta limonka już myślę tutaj zrobi nam robotę. 2 szczypty sezamu odstawiamy na bok i niech sobie poczeka cierpliwie. No i kochani, indyk się prezentuje tak. Teraz pozostawiamy do ostudzenia i zaraz będziemy też wyciągać ryż z piekarnika. No i proszę bardzo. Tutaj w jednym miejscu nam się troszeczkę sfajczyło, ale nie szkodzi. Kochani, teraz trzeba ostudzić ten ryż. Ja już jestem tak głodna, że zaraz tutaj zwariuję, ale warto czekać. No i kochani, pora przedstawić kolejne składniki. Mam tutaj 2 ogórki obrane ze skóry i pokrojone na takie oto takiej wielkości kawałeczki. Jednego brokuła, którego przygotowywałam w mikrofalówce przez 4 minuty pod folią taką spożywczą. Tutaj na tym półmisku mam, żebym tylko nie rozwaliła, pęczek dymki, pęczek mięty i uwaga, pęczek kolendry. Osoby, które nie lubią kolendry, no to kochani, może warto byłoby się przekonać, bo naprawdę tutaj będzie petarda smakowa. No i teraz do ogórków dodaję brokuły. Indyka tutaj razem z soczkiem, z tym sosikiem. Teraz się chyba załamie, bo mi się wydaje, że miska jest za mała. A może nie. Zobaczymy. Może jakoś to wymieszamy. Dodawać garściami. No tu jeszcze musi ryż, kochani, wylądować. Zrobimy sobie takie wstępne przemieszanie. Jejku, jak to pachnie, kochani moi. Po prostu. O, u mnie wszyscy w domu głodni. Tylko zaglądają co jakiś czas
jeszcze już gotowe. Tylko Wam pokażę, co ja z tym ryżem wystudzonym zrobiłam, bo to chyba jest ważne. Ja go tak pokruszyłam. Fajna zabawa w sumie była przy tym. Dobra. Wkładamy ryż. Znowu wstępne przemieszanie. Dodaję jeszcze ziółka. Chyba się zmieści wszystko. Ale sobie narobiłam bałagan. No i jeszcze sosik. Możecie sobie też dodać na przykład orzechy, czy orzechy nerkowca leciutko podprażone, albo migdały, albo jeszcze na przykład orzeszki arachidowe, albo na przykład pestki słonecznika też tutaj się naprawdę fajnie sprawdzą, które są tak fajnie przyprażone na suchej patelni. Ja, kochani, to jeszcze wymieszam dokładnie i zaraz będę nakładać. No i jedna porcja już w misce, jeszcze tylko prażony sezam na to. Polecam jeść łyżką, najlepiej smakuje taką dużą, więc już nie przedłużam, kochani. Życzę Wam smacznego, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, do lajkowania. Wpadajcie też na mój profil na Przygody Gabi na Instagram. No i co? Do następnego razu. Cześć!